A dzisiaj taki filmik. No i dobra, należyła się okazja, żeby poświęcić chwilę czasu na Chevy Dodge'a. Także zaczniemy od tego, że rozpawamy tigiem ten element, który wstawialiśmy, który łączy podłogę i ścianę grodziową Dodge'a Durango z nadwoziem Chevroleta 3100. Musicie mi wybaczyć, to jest jeszcze filmik nagrany starym telefonem. Także już jakiś czas temu te prace były przeprowadzone. Także jeszcze troszkę będzie trząsło kamerą, ale to już ostatnie materiały nagrane starym telefonem. Ok, żeby przygotować ramę do piaskowania, czyli żeby po prostu zdjąć wszystko z ramy, muszę teraz zmontować, tak jak montowałem przód, tak samo zaczynam montować tutaj tył. Chcę przymierzyć pakę, dorobić mocowania do paki, dorobić całą konstrukcję paki. A już profile, jak widać, przywiozłem sobie, czekają. Także zająłem się pierwsze co usuwam redneck lifta z tyłu. Także tak jak widać, ktoś tutaj podliftował ten tył o 5 cm. No i musimy to usunąć, żeby opuścić ten tył w dół i dzięki czemu mieć normalną wysokość. No i do normalnej wysokości wtedy dorobić sobie pakę, założyć progi. Tutaj też już z ramy Chevroleta odcięłem uchwyty progów. Także przyspawamy sobie te uchwyty do ramy, spasujemy progi. Akurat fajnie wychodzi to, że tu gdzie jest próg od Chevroleta zgnity, to akurat o tyle będziemy je skracać, więc super. No i co? Montujemy tył, później jeszcze raz skręcimy przód, dorobimy mocowania do pompy ABS-u i to jest jedna z ostatnich rzeczy, która nas tutaj będzie trzymać. No i wtedy możemy ściągać budę, piaskować jeszcze raz od spodu tą budę, zabezpieczyć ją antykorozyjny, czyli epoksyd, masy poliuretanowe i farba poliuretanowa na to. Także taka misja. Zobaczymy, ile nam się uda zrobić w tym tygodniu. No, ale tu jak wypiaskujemy ramę i ją pomalujemy, to już będzie tak naprawdę powoli ku końcowi, czyli powoli już finalny montaż, a nie jeszcze rzeźba. Także superancko. Dobra, z jednej strony redneck lift usunięty, ale teraz jak spojrzę tutaj na resor, to widzę, że ta obejma jak z jednej, jak i z drugiej strony była spawana. No i tak jak się przyjrzymy, to też można zauważyć, że jest jedno pióro, które nie pasuje do pozostałych. Także mamy tutaj dołożone jedno pióro jeszcze do resorów. Także jeszcze będziemy musieli rozebrać resor, ale i tak będę je rozbierał do piaskowania. Wyciągniemy te pióro, przywrócimy tutaj oryginał. Nawet nie wiem, czy dwóch piór nie wyciągniemy, żeby było troszkę lżejszy, żeby było mniej sztywny ten tył, delikatnie niższy. No ale dobra, na razie usuniemy redneck lifta, spasujemy sobie pakę, później dopiero będziemy dopracowywać całe zawieszenie. No i git, mamy pakę z Chevroleta już w środku, także zaraz zaczynamy przerabiać ją, żeby nam weszła na ramę z Durango. Dobra, pakę z Chevroleta musimy skrócić, bo tutaj mamy 3600, były jeszcze Chevrolety 3100, to był wyznacznik długości paki. Jakie to były parametry, to Wam dokładnie nie powiem, bo nie wiem, nie jest to istotne. Natomiast przy wrzuceniu tego na płytę podłogową z Dodge'a Durango musimy mieć pośrednią pakę. Czyli musimy sobie zrobić ją sami, czyli 3600 jest za długa, 3100 byłaby za krótka. Także idealnie wykorzystamy sobie właśnie tą dłuższą pakę, żeby ją skrócić i wpasować się po środku. Jest to o tyle fajny wtedy rozmiar, że na pakę możemy wstawić sobie motocykl i idealnie nam pasuje od przedniej burty do tylnej klapy. Dobra, teraz musimy sobie wykonać bardzo precyzyjny pomiaren.
Także na kółko położyłem sobie belkę drewnianą, na belkę położyłem błotniczek. Ciężarem ciała sobie tutaj zaraz wytegesuję ten błotniczek. Czyli mniej więcej tak on musi być wytegowany. No i pomiarem sobie zrobię pomiarówką 60 cm do otworu mocowania śruby mocującej błotnik do paki. Czyli tam mam ten otworek na pacę i zaraz będę wiedział, mierząc sobie od tej dziurki 60, cyk, wiem gdzie muszę przyciąć pakę, żeby mi weszła. No, także bardzo precyzyjne pomiareny 60. No i teraz z dwóch stron sobie przytnę pakę na 60 cm. Nawiercę sobie nowe otwory i wstawię sobie tylną ściankę w nowym miejscu. I zaraz będziemy mogli pasować pakę na samochód. No i dobra. Tak więc 60 centaurów odtąd. 60 centaurów. 60 centaurów jest tu. Od 60 centaurów weźmiemy sobie kąto zmierz. Chuj wie, czy to będzie tutaj równiutkie. A ogólnie jakbyśmy sobie przycyknęli. Wszystko na oko, będzie git. Tutaj z dołem. Nie, dół jest jakby taki zgnity i podgięty. Dobra, ale to se teges. Kurwa. Kąto zmierz. Tu powiedzmy, że może będzie równiutki. 60 centów. Kąto zmierzem, bez zmierza. Bez kąto zmierza. Fyk. Tu jest 60 centów, powinno wszystko. A tu mamy przecież tą poziomiczkę. Aha, ale nie wiadomo, czy jest kurna równa ta podłoga. A podłoga na pewno nie jest równa. Ale dobra, na oko. Panie, na oko jest tak. Oko się nigdy nie myli. O Jezu. Z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Czyli 60 centaurów. Troszkę kurwa. Jezu, jak mnie plecy szarpią. 60 centaurów. Kąto zmierza ustawiamy. A tu jest idealnie. Poziomiczka. Tak więc. 60 centów kąto zmierzarłem. Żarło, kąto żarło. Fyk, opa. I tu jak mamy w miarę. Panie, kąt jakby stąd było. Proszę pana. No i dobra. To już wiemy jak musimy przycinać. No, zima paskudna. I nawiercimy. Będzie git. I będzie gitara. No i dobra, paka jest wrzucona. Teraz muszę sobie powymierzać, przyciąć. Ponieważ tak jak i w Chevy Dodge'u wcześniejszym jedyneczce, ogólnie podłoga paki pójdzie trochę wyżej, żebyśmy mogli tą pakę dać niżej. Także zaraz sobie będę tutaj przycinał. Wszystko tak jak trzeba, ale na długość, na głębokość jest ok. Błotnik tutaj nam fajnie
skoczy na to. Będzie sympatiko. A gdzie mam nausznikę, kurwę? Kurwę, gdzie są moje nausznikę? Zawsze pierdolne. Zawsze pierdolne. Patrz. No tak, rękawiczki. No, proszę bardzo, wszystko jest pod ręką. Człowieku, profecka. Dobrze. Ciachniemy tu, ciachniemy tam. Idzie. No tak chujowo idzie. Kurwa jeba. Dupę zajebana mać. Tak całe życie. Kurwa. Całe życie. No i gitara. Wyciąłem 2 sporniki. Siadła nam elegancko paka. No, delikatnie wyżej pójdzie. Na razie po prostu siadła po wycięciu. Ale już mniej więcej zaczyna to nabierać fajnego kształtu. Zaraz przymierzymy sobie. Podłożę deski drewniane pod spód. I przymierzę sobie błotniki. Dorobię mocowania do progów i progi. O, właśnie Julka się odzywa. Dorobię mocowania do progów, które notabene leżą tu. I będziemy wtedy robić ramę do paki. Dobra, do paki mam przykręcony błotnik i teraz widzimy, że koło chowa się w błotnik. No i tak jest też na oryginalnych zdjęciach tych Chevroletów. Tak to sobie producent wymyślił. Nie wiem czemu, że właśnie tylne koło lekko chowa się w przednią część tylnego błotnika. No mi się to nie podoba, więc ja będę chciał to zmienić. Także jeszcze z tego co teraz widzę mogę przyciąć pakę o 5 cm. No i jeszcze możemy ją skrócić i wtedy błotniczek nam wypadnie idealnie po środku koła. Że w tej chwili paka ma 230 cm, no to będzie miała 225 albo nawet 7 cm sobie zetniemy. Także jeszcze będzie miała fajną pojemność, a popracujemy tutaj nad taką czystą stroną wizualną, tym bardziej, że będziemy chcieli dać inną felgę, troszkę z rantem, także dobrze jakby ona była wtedy centralnie umieszczona w otworze w błotniku. Jakoś trzeba sobie z tym radzić, także myślę, że za pomocą żurawika ją pakę podniosę. Znaczy już podniosłem, przesunąłem. Teraz sobie może jakoś uda mi się wsunąć belkę pod spód, żeby mieć to na jednym poziomie i też jak odetnę ten tył, bo będę chciał teraz to skrócić, żeby mi się nie rozjechało wszystko, ale w sumie jeszcze możemy sobie ją wypchnąć lekko do tyłu. Aha, nie możemy, bo już mam tutaj koło. No tak, wszystko jak zwykle pod górkę. Jak zwykle wszystko mam pod górkę. My. Tu se wsuniemy. Peleczkę. Opa. Tu se wsuniemy pipeczkę, beleczkę. Tak. I co? Jakoś podniesiemy to, dajcie rękawiczki. Dajcie mnie rękawiczki. Jakby się wywróciło, ale się nie wywróci, bo nam przeszkadza błotnik. Nie będziemy błotnika już odkręcać. Już teraz byśmy mogli, ale po co? Po co? Tu już mam odmierzone. Zaraz sobie narysujemy linię markierem i będziemy ciąć. Tak, a co zrobiłeś pan z markerem teraz? Ryba jak zwykle. Ła. Bum, herbalono.
Nie wiem, czy uda mi się to w pojedynkę zrobić. Czy mi się nie uda. Ale z tego. To się sypie najbardziej w tym. No taką dużą siatkę trzeba to zrobić od nowa, ale dobra, na razie musimy do jakąś wszystko wpasować. I tu może. Kurde, 4. Miało być tak pięknie, kurwa. Miało być tak pięknie. A my sobie odniesiemy, to nam pierdolą. Miało być tak pięknie. Tak. Ale dobrze, z tej strony mamy dobrze. Dobrze. Teraz z tej strony mamy niedobrze. Daj młotka. Dobrze. Bumer balonowy. Perfektunio. Powoli zaczyna się klarować sytuacja, ponieważ na samym początku mieliśmy tutaj równanie z samymi niewiadomymi. No i teraz tak, aby sobie tutaj wymierzyć wysokość paki, musimy mieć założone progi. Ale żeby założyć progi, musimy je skrócić i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, na jakiej wysokości one będą zamocowane, w zasadzie na jakiej wysokości zamocujemy mocowania progów w ramie. I tak, brakuje nam mocowań progów w ramie. Żeby to ustalić, musimy mieć próg. Żeby próg móc zawiesić, musimy go mieć skróconego, a żeby go skrócić, musimy mieć pakę, ale żeby mieć pakę, musimy mieć skrócony próg, żeby wiedzieć, na jakich długościach to wszystko mocować. Także już nam się delikatnie rozjaśnia to, ponieważ mamy już założoną pakę, natomiast teraz musimy sobie ustalić wysokość paki, a żeby ustalić sobie wysokość paki, to teraz musimy dorobić sobie próg na tą długość, żeby tu nam przylegał do błotnika i na samym końcu dorobimy sobie mocowania w ramie do progów i wtedy od nowa zaczniemy, czyli założymy sobie mocowania progów w ramie, do tego będziemy mieli próg i do progu będziemy mieli pakę, do paki będziemy mieli błotnik, no. Nic z tego nie idzie zrozumieć, ale tak to musimy zrobić, także działamy. Jedną niewiadomą już mamy ogarniętą, czyli zaraz równanie matematyczno-fizyczno-roboczym, to rozrobotniczymy. Tak. Zobaczcie, jak sobie to fajnie GM wymyślił. Farmerski pojazd. Mamy próg odwrócony drugą stroną. Przy poprzednim Chevy Dodge'u tego nie zauważyłem, bo to już było tak zgnite, że po prostu dawaliśmy nowe. Te elementy w ogóle nie istniały. Natomiast tutaj śrubka do drewna. Wsuwamy ją. Akurat ja mam europejski wymiar, więc jest trochę za mała. Ale wsuwamy ją, podginamy od dołu blaszkę i to nam się trzyma. I w taki sposób próg mocujemy. Także co by się nie działo, jesteśmy w stanie to auto reperować po prostu elementami do ogrodzenia drewnianego czy do skręcania stodu. Także bardzo uniwersalnie, fajnie pomyślane. No tak kiedyś wymyślano samochody, żeby dało się to naprawić. A nie tak jak dzisiaj, że się nie da. Siedzę i się zastanawiam, jak ugryźć ten próg, bo muszę go dosyć mocno skrócić, ale akurat w tym progu tutaj cały ten tył jest ładnie zachowany. I tak siedzę i rozkminiam, czy przenieść po prostu całość tutaj i pozaginać i dorobić ten tył, skracając go odpowiednio, ale też w sumie nie wiem, ile mam go skrócić, czy po prostu ciachnąć go, przyłożyć sobie przód, później przyłożyć sobie tył, wyciąć ile po prostu jest za dużo,
zrobić spoinkę, tak jak robiłem w przednim Chevy Dodge'u. Kwestia jest taka, że z tamtej strony akurat ten tył cały jest wygnity, więc i tak będę musiał dorobić ten tył, a może się zmierzymy. Ale nie no, to wtedy mam to, tu sobie położę ładną spoinkę, tak jak w tamtym Chevy Dodge'u. I git. Będzie spawnie oszlifowany, tak ma być. Tak ma być w takim patina traku. No, a ja tam kminię i rozkminiam, żeby go tutaj przycinać i skracać. Jak on przecież jest tak wygnity, że idealnie akurat o tą długość, czyli właśnie tak jak na samym początku myślałem, zrobię sobie tak jak sobie właśnie zaznaczyłem, skrócę go i dorobię sobie po prostu końcówkę, która i tak jest zakryta później błotnikiem. Będzie perfekt. Będzie perfekt. Dwa razy miesza z dni. Będzie git. Będzie git. No i git. Tak na złożoną bryczkę. Teraz mogę przymierzyć mocowania prądów do ramy. Trzymaj się ramy. O się nie skichamy. Bo oczywiście oryginalne chevroletowskie mocowania trzeba będzie lekko przerobić. Jeszcze w życiu. A na koniec zapraszam Was do lajkowania, komentowania i przede wszystkim do subskrypcji kanału. Na kanale znajduje się więcej filmów z projektem Chevy Dodge, na które zapraszam. Jest też projekt Zumbiuk, projekt Chevy G20, jak i najnowszy projekt Volvo Amazon Resto Moc z wykorzystaniem mechaniki Mercedesa CLK, tak zwany Amercazon. Także zapraszam do obejrzenia pozostałych treści na kanale i do zobaczenia przy następnym filmie.